Witajcie. Ostatnio na kanale zadaliście wiele pytań na temat tego, czy warto teraz kupować mieszkanie. Pytanie fundamentalne i godne odpowiedzi, ale warto też wiedzieć, że koniec wakacji, więc rząd przystąpił do opracowania ustawy budżetowej na rok 2025 i w związku z tym narosło już wiele nieporozumień, a sama ustawa objęta jest nieco mgłą tajemnicy, także w odniesieniu do tego, co wydarzy się na rynku nieruchomości. Wypowiedzi różnych ministrów bywają rozbieżne i o ile jedno ministerstwo wieści koniec pomysłu kredytu 0%, to drugie ministerstwo uważa wręcz przeciwnie, a jasnej odpowiedzi nadal brakuje i dlatego w tej audycji wyjaśnię również, dlaczego warto słuchać ze zrozumieniem tego, co ja mówię, bo jak widzę, niektórzy potrafią wyciągać błędne wnioski. Ponadto przedstawię wyniki nagłego mini boomu w kredytach mieszkaniowych. Co ciekawego i być może wartego spostrzeżenia dzieje się na rynku nieruchomości w innych krajach i czy ten sam trend może przyjść do Polski, a zaręczam, że jest to ważne pod względem wyboru kupowanego mieszkania. O wszystkich tych sprawach opowiem w tej audycji, więc obejrzyj ją, jeśli chcesz w najbliższym czasie kupić lub sprzedać mieszkanie albo inną nieruchomość lub tylko dowiedzieć się, co w trawie piszczy na rynku nieruchomości. Zapraszam do oglądania. Jeśli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Sprawdźcie sobie listę dla wspierających. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o nieruchomościach lub chcesz zobaczyć użyte w filmie wykresy, tabele itd. w formie statycznej, zajrzyj na naszą stronę symen24.pl. Zanim jednak przejdę do tego, o czym wspomniałem na wstępie, to podam i skomentuję kilka istotnych danych dotyczących gospodarki, na które wielu komentatorów rynku nieruchomości nie zwraca na razie uwagi, chociaż moim zdaniem powinni, bo to będzie miało przełożenie na ceny mieszkań. Po pierwsze, komunikat GUS o wstępnym odczycie inflacji za sierpień 2024. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2024 w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 4,3%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca 0,1%. No i muszę powiedzieć, że to jest pewien też problem dla rządu, przynajmniej na razie. Dla nas może być to miłe, że tak jak widzicie na wykresie, inflacja nie bardzo rośnie. Miejmy nadzieję, że dalej tak będzie. Niemniej jednak rząd by chciał, żeby inflacja rosła mocniej, bo w programie tym wstępnym budżetu na przyszły rok założył sobie wzrost o 5%. A większa inflacja dla nich oznacza większe wpływy z podatków, co może pozwolić okiełznać planowany deficyt budżetowy. Po drugie, z innego badania GUS wynika, że w 2024 roku liczba poszukiwanych pracowników w pierwszym kwartale, dodam, i planowanych przyjęć od 1 kwietnia do końca roku, tego roku 2024 zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2021, kiedy takie badanie było, odpowiednio o 3 i o 12,2 punkta procentowego. Natomiast liczba planowanych zwolnień pracowników od 1 kwietnia do końca roku 2024 jest większa o 9,9%. Jak też widzicie na wykresie, to można powiedzieć, że najmniej zwolnień, bo są najczęściej poszukiwanymi pracownikami, to są właśnie budowlańcy i to zarówno ci budowlańcy z grupy takich robót podstawowych, jak też robót wykończeniowych. No, inne branże widzicie na wykresie. Z badań GUS wynika też, że stosunek liczby poszukiwanych pracowników do liczby pracowników planowanych do zwolnienia
wynosi mniej więcej 4:1, chociaż bywa to różnie w różnych branżach i w różnych lokalizacjach, co widzicie na tej mapie. Nie powinno Was specjalnie dziwić, że popyt na nieruchomości, a tym samym ich ceny skorelowany jest z dostępnością pracy i z możliwością dobrych zarobków. Szkoda, że ta mapa odnosi się do tak dużych regionów i nie jest odniesiona na przykład do poziomu powiatów, bo to dałoby znacznie dokładniejszy obraz, dlatego też warto porównać tę mapę z mapą pokazującą prognozę demograficzną przepływów liczby ludności według powiatów. Ta konfrontacja pokazuje nam, w przybliżeniu oczywiście, miejsca, w których ceny nieruchomości mieszkalnych mają większy lub mniejszy potencjał wzrostowy. Oczywiście pamiętajcie, że prognozy mogą się nie spełnić. Zanim przejdę do odpowiedzi na najważniejsze Wasze pytanie, które, jak przypominam, brzmi: czy teraz warto kupować mieszkania? Muszę jednak wprowadzić małe sprostowanie, ponieważ, jak wynika z komentarzy pod jedną z ostatnich audycji, nie wszyscy wysłuchali jej ze zrozumieniem, a to oznacza, że niektórzy ogłosili przedwczesną radość. Aby wyjaśnić, na czym polega problem, posłuchajcie pierwszych 30 sekund tamtej audycji. Nie będzie kredytu 0%. Tak przynajmniej ogłosiła pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na swojej platformie X, czyli na Twitterze, i ona informuje: rząd przeznacza na mieszkalnictwo 4,3 miliarda złotych, a w budżecie jest okrągłe zero na kredyt 0%. No, może musimy wierzyć dziennikarzom, że to jest prawda, może musimy wierzyć koalicji, że to są ostateczne ustalenia. Mam nadzieję, że z ostatnich 34 sekund tego wstępu, który liczył ogółem 38 sekund, jasno wynika, że mówię o tym, co według dziennikarzy powiedziała pani minister od funduszy, oraz że wyraźnie zaznaczyłem, że jest to zdanie tylko tego ministra i wcale nie musi ono odpowiadać opinii całej koalicji oraz temu, co znajdzie się w ostatecznej wersji ustawy budżetowej. Przecież ustawa budżetowa musi być do końca września przesłana do parlamentu, a potem będzie jeszcze obrabiana w Sejmie i w Senacie. A to oznacza, że jeszcze wiele i wielokrotnie może się zmienić. Natomiast ustawa o kredycie 0% nadal nie została wykreślona z prac rządu. Myślałem, że to jest jasne, ale jak widać się pomyliłem, ponieważ w wielu z Waszych wypowiedzi widzę, że uznaliście, że faktycznie takiego kredytu nie będzie. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Na przyszłość postaram się mówić bardziej łopatologicznie. Zatem, aby było bardzo jasno, w sprawie kredytu 0% jeszcze wszystko może się zdarzyć. Koalicjanci mają rozbieżne opinie na temat tego pomysłu. Ministrowie zarządzający różnymi ministerstwami z ramienia koalicjantów również mają inne opinie. Rozbieżne. Są w koalicji i w rządzie zwolennicy kredytu 0% oraz jego zdeklarowani przeciwnicy. Dla wielu polityków ważniejsze są słupki poparcia w sondażach opinii społecznej niż gospodarka. W społeczeństwie są zarówno przeciwnicy i zwolennicy kredytu 0%. Nic dziwnego, bo niektórzy naprawdę mogą skorzystać na tym kredycie, a innym tylko wydaje się, że na nim skorzystają. I co ciekawe, wydaje się, że wiele osób popierających pomysł tego kredytu nadal nie zrozumiało, że ich nadzieje na możliwość skorzystania z tego rozwiązania mogą się nie ziścić, ponieważ ten projekt nie jest
kalką bezpiecznego kredytu 2% i poważnie ogranicza możliwości dużej grupy osób chcących kupić swoje pierwsze mieszkanie. O tym mówiłem w wielu innych audycjach i linki do tych audycji znajdziecie w opisie. Nie będę teraz po raz kolejny powtarzał tych samych wyjaśnień, bo osoby oglądające systematycznie ten kanał doskonale je znają, więc nie chcę ich męczyć kolejnym powtórzeniem tych samych informacji. Pozwolę sobie również zacytować za portalem onet.pl fragment wypowiedzi premiera odnoszącej się do wypowiedzi pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, czyli właśnie minister funduszy. Będę oczekiwać wyjaśnień, dlaczego w sposób nieprecyzyjny zinterpretowała naszą decyzję, w której uczestniczyła, a decyzja była jasna dla wszystkich. To była decyzja o tym, że mamy w rezerwie miliardy złotych na mieszkalnictwo i budownictwo w zależności, który z projektów zdobędzie więcej głosów, tam gdzie te pieniądze zostaną przekazane. Jeśli chodzi o pracę nad kredytem 0%, to są one najbardziej zaawansowane i są już procedowane w ramach rządu. W tym sensie jest dokładnie odwrotnie. Są środki na wsparcie mieszkalnictwa, w tym na kredyt 0%. Jak te pieniądze zostaną rozdysponowane, decyzja jest jeszcze przed nami. Bardzo ciekawi mnie, jak wy potraficie zinterpretować tę wypowiedź premiera. Napiszcie to w komentarzach. No dobrze, no to przejdźmy teraz do tematu zasadniczego, czy faktycznie warto teraz kupić mieszkanie oraz jakie mieszkanie warto kupić. Odpowiadając na pierwszą część pytania i patrząc się na wyniki, a w szczególności na liczbę kredytów mieszkaniowych udzielonych w lipcu 2024, można by przypuszczać, że wiele osób postanowiło zrealizować zakupy właśnie teraz. Musimy też pamiętać, że to, co widzicie w wynikach kredytów za lipiec, swoją drogą imponująca liczba w porównaniu z lipcem zeszłego roku, bo to jest znacznie więcej, nawet jeżeli uwzględnimy to, że w lipcu zeszłego roku już troszeczkę widać wpływ programu kredyt 0%. To jest znacznie więcej branych tych zwykłych kredytów na kwoty też oczywiście znacznie większe. Ale też musicie pamiętać, że ci, którzy podpisali umowy kredytowe w lipcu, to oni bardzo często umowę przedwstępną zawierali może w czerwcu, może w maju, może trochę wcześniej. No różne są czasy zawierania umów kredytowych. W każdym razie widać w obu kategoriach, tak, czyli w kategorii liczby, jak i kategorii kwot, znaczny wzrost, nagły wzrost w lipcu. A jednocześnie przecież pośrednicy i deweloperzy, wielu z nich, nie wszyscy podkreślam, mówią, mamy mało transakcji, mamy mniej transakcji. Zanim się doczekamy rzetelnych raportów i jeżeli uwierzymy pośrednikom i deweloperom, to może to oznaczać to, że ci ludzie, którzy chcą kupować na kredyt, a nie liczą już na kredyt 0%, po prostu postanowili zrealizować swoje zakupy, a ci, którzy kupują gotówkowo, ograniczyli swoją działalność, zwłaszcza jeśli kupują mieszkania inwestycyjnie, no bo w wielu lokalizacjach po prostu w tej chwili kupienie mieszkania pod wynajem jest, powiedziałbym, średnio opłacalne, tak delikatnie mówiąc. No i też spójrzmy się na to, jakie mieszkania warto kupować, a tutaj Wam chcę pokazać przykłady różnic w cenach, czy też w indeksach cen dla Niemiec i dla Anglii i one pokazują te takie nagłe, ostatnio rosnące ceny, to dotyczą mieszkań powiedzmy generalnie nowych. W Anglii może one bardziej rosną, w Niemczech w każdym razie rosną w porównaniu z tymi starymi zabudowami, które, no powiedziałbym, tych wzrostów nie mają imponujących lub wręcz w ostatnim okresie zaliczyły jakieś spadki. Oczywiście można to interpretować w ten sposób, że różna jest skala budownictwa, coś się stało, może deweloperzy mają lepsze oferty w lepszych lokalizacjach, ale tak szczerze w uśrednieniu krajowym to wygląda, powiedziałbym, niekoniecznie. Raczej zwróciłbym uwagę i też przenosząc to na Polskę,
to, że wkrótce grozi nam wejście w życie i wprowadzenie faktycznie wszystkie konsekwencje dyrektywy budynkowej oraz w ogóle rosnących kosztów energii i szczególnie jeszcze zwracanie uwagi na to, z jakich źródeł ta energia pochodzi, czy jest tam jakiś ślad węglowy i tak dalej, i tak dalej. I po prostu może to się również wiązać z tym, że w tej chwili świadomi nabywcy wiedzą, że warto jest kupować mieszkania w budynkach, które w tamtych krajach mają jakąś klasę energetyczną lepszą. W Polsce na razie mamy problem, bo jeszcze nie mamy ciągle tego literowego oznaczenia klas, ale jeżeli się dopytamy i będziemy chcieli się dowiedzieć, to możemy się dowiedzieć, które budynki są mniej lub bardziej energochłonne. I też w Polsce mamy ten problem, o którym mówiłem, że może być czasami paradoks i te budynki trochę starsze mogły już przejść wcześniej termomodernizację i może w efekcie są mniej energożerne niż te budowane nowe, na przykład rok temu czy 2 lata temu. Ale tak naprawdę to też należy uznać, że to się będzie zmieniało. Na pewno te budynki, które mogą przejść termomodernizację, mogą, bo nie wszystkie mogą. Zabytkowe budynki raczej nie będą przechodziły modernizacji. Co do innych kamienic też jest problem. Te, które mogą przejść modernizację i te nowe, które będą budowane już według tych najnowszych norm energooszczędności, będą z pewnością bardziej cenione w przyszłości przez nabywców. To samo dotyczy zresztą rynku domów. W tej chwili, jeżeli kupujesz dom taki, nazwijmy go zimny, czyli w zasadzie można powiedzieć każdy dowolny stary, taka jest prawda, to kupujesz dom lub prawie każdy. Może jakiś ktoś postanowił zbudować dom wyprzedzając wszelkie normy, ale jeżeli budował z normami, to można powiedzieć każdy dowolny stary dom, niemal każdy, to kupujesz dom energożerny. Im starszy, tym bardziej. I oczywiście taki dom trzeba odnawiać, ale też warto wprowadzić jego termomodernizację szeroko pojętą, czyli zarówno ocieplenie ścian, jak i wymiana instalacji, wymiana źródła ciepła, w ogóle całe podejście do energożerności tego domu. I to chyba będzie jakaś pieśń przyszłości na najbliższe lata. Na to trzeba mocno zwracać uwagę. I dobrze, w takim razie, czy warto dzisiaj kupić mieszkanie? I pomijając hamletyzowanie rządu, rozterki i rozbieżne zdania ministrów, niejasną wypowiedź premiera, to warto się patrzeć, czy będzie ten kredyt 0%. On jednak, gdyby wszedł w tej ostatniej wersji, która była propozycją Ministerstwa Rozwoju i Technologii, to pamiętajcie, on naprawdę eliminuje wielu nabywców, grupę nabywców, najpopularniejszą grupę nabywców, którzy kupowali mieszkania w ramach kredytu 2%. To jest zupełnie inna konstrukcja tych programów. Tam są różne przewidziane zmniejszenia limitów i tak dalej. Nie chcę wchodzić w tej chwili w szczegóły, bo jak powiedziałem, audycji na ten temat jest wiele. Naszych audycji macie linki na dole, a jednocześnie przecież to się jeszcze może wielokrotnie zmienić i w ogóle nie wiem, czy ten program wejdzie, bo jak widać, nawet ta wypowiedź premiera w moim pojęciu specjalnie jasna nie była, czy ma być ten program, czy nie, bo może nie wiadomo, którego z ministrów bardziej warto poprzeć, czy koalicjanta z PSL, czy koalicjanta z Polski 2050, czy koalicjanta z Lewicy, a przecież mamy niedługo w dodatku wybory prezydenckie i być może można powiedzieć, że ten program również stanie na, w cudzysłowie, wokandzie. Jeżeli kupujesz mieszkanie dla siebie i masz po prostu potrzebę kupowania i chcesz mieszkać, to ja bym radził niespecjalnie przyglądać się temu, będzie czy nie będzie. Chyba że masz cierpliwość, żeby poczekać jeszcze kilka miesięcy, aż ta sytuacja się tak naprawdę wyjaśni. Natomiast pamiętaj, jeżeli kupujesz dla siebie, na swoje
potrzeby życiowe, to kupujesz w jakimś okresie, w jakimś fragmencie cyklu rynku, dlatego że musisz. I jak będziesz sprzedawać kiedyś to mieszkanie, bo żadne mieszkanie nie jest na wieczność, to być może też będziesz sprzedawać dlatego, że zmieniła się Twoja sytuacja życiowa i te sytuacje są różne. To są narodziny dzieci, rozwody, sytuacje dobre, sytuacje złe, zmiany miejsca pracy, rozmaite sytuacje. Przecież nie możesz być niewolnikiem swojego mieszkania. Wobec tego, jeżeli kupuje ktoś na swoje potrzeby życiowe, to patrzenie się na to, czy jest w tej chwili górka w cyklu nieruchomości, czy jest dołek, kiedy warto kupować, kiedy sprzedać, może się okazać zgubne, bo po prostu możesz się w ten sposób nigdy nie dorobić swojego mieszkania, bo nigdy nie będzie dobry moment na kupno. Jeżeli kupujesz inwestycyjnie, no to może jeżeli jakiegoś zakupu po analizie nie postrzegasz za absolutnie oczywistą atrakcję, okazję, to może lepiej jest poczekać te kilka miesięcy, aby wyjaśniła się sprawa z przyszłością programu Kredyt 0%, bo jak powiedziałem, ten program może zmienić rynek. Pewnie będzie zmieniał troszeczkę rynek inaczej niż program Bezpieczny Kredyt 2%. On będzie preferował, przynajmniej tak wynika z jego obecnych założeń, nabywanie większych mieszkań, być może domów, być może kontynuację budowy tych domów, rozbudowę tych domów, rozmaite takie droższe nieruchomości, bo on po prostu preferuje rodziny wielodzietne, w tym takie rodziny, które już mają mieszkanie, które mogą na przykład sprzedać potem w ciągu 2 lat. Jak będzie, zobaczymy, no bo powiedziałem po pierwsze, chyba rząd, koalicja jeszcze nie wie, czy ten projekt wejdzie w życie, a jeżeli wejdzie, to w jakiej formie. Jednym słowem, pożyjemy, zobaczymy. A jeżeli Ciebie interesuje rynek nieruchomości, trendy, ceny, zmiany w prawie, przy czym przypominam też, jest ostatnia audycja o nowej zmianie w prawie dotyczącej obrotu gruntami, obrotu działkami budowlanymi. Subskrybuj ten kanał, bo tutaj zawsze dostaniesz najnowsze wieści. Słuchaj ze zrozumieniem. Ja przepraszam, jeżeli kogoś mogłem swoją audycją wprowadzić w błąd, ale naprawdę myślałem, że powiedziałem dość jasno, o co chodzi. Cóż, jeszcze raz mogę powiedzieć, moja wina, moja bardzo wielka wina. No, zaglądajcie na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie i szkolenia o obrocie gruntami, ale też znajdziecie tam tę audycję i inne audycje wzbogacone o rozmaite dodatkowe dane, wykresy, tabele i cóż, trzymajcie się, bądźcie z nami, cześć!